Cześć, witam Was Energik. W kolejnym odcinku to było grane Console Edition. Dzisiaj gra, która w sumie już była na inną platformę. I dzisiaj wybrałem sobie grę Metal Gear Solid na PlayStation. Dlaczego na PlayStation, a nie na PC? Bo zakładam, że większość z Was właśnie zna tą wersję na PlayStation, chociaż wersji pomiędzy wersjami na PlayStation a na PC różnice za duże nie są. Zaraz chwilkę o nich też krótko wspomnę. Sam oryginalnie grałem w Metala na PC-cie. Premiera była gdzieś w 2000 roku, 2 lata po premierze gry na PlayStation. W tamtym czasie zupełnie nie interesowałem się grami na konsolę. Także gdy wyszedł ten Metal Gear, ja nawet prawdopodobnie o tym nie wiedziałem. Dzisiaj już tego nie pamiętam, ale prawdopodobnie nawet o tym nie wiedziałem, że tego typu gra się pokazała. I gdy wyszła wersja na PC-ta, prawdopodobnie przeczytałem recenzję, na pewno przeczytałem recenzję w Secret Service. No i tam na pewno było wspomniane, że jest to słynna, głośna gra na PlayStation, że warto zagrać, że to taka gra z konsoli taka dobra. No i postanowiłem w nią zagrać. Jeżeli dzisiaj myślę o najlepszych grach na PlayStation, oczywiście dla każdego z Was najlepsze gry będą różne, ale takie pewniaki typu Crash Bandicoot, Final Fantasy VII, Resident Evil, Silent Hill, Gran Turismo, to na pewno wśród tych gier znajduje się też Metal Gear Solid, bo była to jedna z najbardziej popularnych gier na konsolę PlayStation. No i przez to właściwie postanowiłem sprawdzić tą grę na PC-cie. I tutaj nie zlinczujcie mnie, ale po skończeniu stwierdziłem, że okej, średniak może być. Skończyłem tą grę, odłożyłem na półkę i w sumie nie miałem żadnych przemyśleń na temat tego tytułu. Skończyłem go, że tak powiem, z marszu i jakoś tak specjalnie nie mogę powiedzieć, że mnie to zachwyciło. Raczej mnie to nie zachwyciło. Ale dlaczego tak się działo? Po części dlatego, że rok 2000 to boom gier na akceleratory graficzne na PC-cie, które zaczynało wyglądać naprawdę dobrze. Do tego jeszcze końcówka, już takie właściwie wymierające te gry Interactive Movie, gdzie cutscenki były często z aktorami, a w tych grach na akceleratory no to często były tam intra CG, czyli takie prerenderowane, to wyglądało fajnie. Natomiast Metal Gear Solid korzystał z grafiki całkowicie trójwymiarowej i cutscenek liczonych w czasie rzeczywistym. Wtedy grafika 3D, można powiedzieć, że raczkowała, bo z tego co tutaj taki mała zapowiedź, ponieważ jeszcze jeden materiał obejrzycie o tej części Metal Gear Solid, ponieważ robię taki materiał dla Esport TV, bardziej taki w tym stylu, które już wcześniej widzieliście, czyli takie skondensowane informacje. Natomiast tu chciałem wspomnieć o tym, że gdy zaczęły się prace nad Metal Gear Solidem, zespół Hideo Kojimy, oni dopiero robili badania nad tym, jak zrobić grę w oparciu o poligony trójwymiarowe. I to było w tym czasie, kiedy Capcom pracował nad pierwszym Residentem i Capcom stwierdził, że konsola PlayStation jest za słaba, żeby pokazać to wszystko w czasie rzeczywistym i stworzył tła prerenderowane, natomiast Hideo Kojima i jego zespół z Konami postanowili stworzyć grę całkowicie w 3D. Potem jeszcze wyjdzie Silent Hill, który będzie korzystał z podobnej technologii. No ale także w tamtym czasie był już ten boom akceleratorów 3D, gry wyglądało naprawdę ładnie. Działały szybko, działały płynnie i to nie było 60 klatek, które dzisiaj jest takim trofeum przez wszystkich do zdobycia, żeby gra działała w 60 klatkach. Wtedy, jeżeli gra działała w 25, w 30, to już się grało i było płynnie i każdy był zadowolony. Więc po skończeniu gry na PC-cie stwierdziłem, że nie było to jakieś zachwycające. Pod kątem graficznym, ponieważ konwersja z PlayStation była praktycznie 1:1, jakoś też nie zachwycała, były lepsze gry w tamtym czasie. Po części też nie rozumiałem konwencji samej gry, bo gra była przygotowana głównie pod pada. Jeżeli wiecie o czym mówię, jeżeli graliście w Metal Gear Solid, to wiecie o czym mówię, że tam pod R2 i R1 była menu, tak, lewe, prawe i tam się potem wybierało. Więc na klawiaturze grało się w to co najmniej dziwnie.
żeby nie powiedzieć koszmarnie trudno. A ja wtedy nie miałem pada, bo byłem jeszcze wtedy, należałem taki zatwardziały PC Master Race. Właściwie to dlatego, że nie byłem za bardzo świadomy tych konsol wszystkich. I skończyłem tą grę na klawiaturze i to sterowanie też mi zapadło w pamięć, że było niefajne. Natomiast drugi raz przeprosiłem się z Metal Gear Solidem przy okazji premiery Metal Gear Solid 3 Snake Eater i był to taki punkt zwrotny chyba w moim życiu, kiedy stwierdziłem, że Metal Gear Solid jest jedną z najlepszych gier, w jakie grałem. Metal Gear Solid 3 skończyłem na PlayStation 2 i to graliśmy u Marioli i wtedy stwierdziłem, że ta gra jest niesamowita i że warto jeszcze dać drugą szansę pierwszej części i jeszcze raz ją przejść i zobaczyć, o co chodzi. Gdy zagrałem drugi raz, muszę przyznać, że wsiąkłem w to całkowicie, już byłem obeznany z padem, łatwiej mi się w to grało. I doceniłem historię, doceniłem geniusz Hideo Kojimy, który stworzył naprawdę niezapomnianą historię fabularną i to było naprawdę mega, mega dobre. No i od tego momentu stałem się już wyznawcą kultu Metal Gear Solid, ale tym punktem zwrotnym był właśnie ten Snake Eater, który bardzo mi się wtedy podobał i bardzo mi przypadł do gustu. Dlaczego więc wersja na PlayStation, a nie wersja na PC-ta? Tak naprawdę te dwie wersje między sobą nie różnią się niczym. PC-towa wersja działa w wyższej rozdzielczości, tekstury są te same, grafika jest ta sama, PC-towe postacie nie zyskały trochę więcej poligonów, jest dokładnie to samo. Różnica pomiędzy nimi jest jeszcze taka, tutaj taka mała ciekawostka, jeżeli graliście kiedyś w grę na PlayStation, to zapewne zauważyliście, że grając w jakąkolwiek grę, która wykorzystuje grafikę 3D, przeskakują czasami obiekty, skaczą tak, albo się trzęsą. Wynikało to z tego, że werteksy, czy też punkty, z których składa się każdy poligon na PlayStation, był obliczany w dość niskiej precyzji i po prostu, żeby to oczywiście szybciej działało i dlatego nieznacznie czasami skakały te punkty. W wersji PC-owej oczywiście tego nie było i gdy grałem aktualnie teraz na PlayStation, muszę przyznać, że czasami mnie to strasznie irytowało, te elementy, no ale nieistotne. Muszę przyznać, że dzisiaj grając w Metal Gear Solida 1, na tą wersję PC PlayStation, obojętne, czwarty raz chyba, zauważyłem mnóstwo irytujących rzeczy, które w tamtym czasie jakoś mi umknęły, albo byłem tak zaaferowany, przynajmniej jak grałem drugi raz już po Snake Eaterze, że jakoś mi to nie przeszkadzało, ale dzisiaj niestety muszę te błędy wytknąć i znaczy ogólnie Hideo Kojima to bardzo sprytnie zrobił, bo on bardzo sprytnie wydłużył rozgrywkę w Metal Gearze i to jest niesamowite, jak on to zrobił, że wszyscy jakoś tak przymknęli oko, ale dzisiaj jak się w to gra już wiele lat później, kiedy już mamy ogranych tych trochę tytułów, no to jednak faktycznie pewne takie archaizmy w tej grze zaczynają wyłazić na wierzch i strasznie przeszkadzać. Jeżeli chodzi o fabułę, nie wiem czy w ogóle jest o czym tu mówić, bo zakładam, że większość z Was zna, tak? Głównym bohaterem jest Solid Snake, który zostaje wysłany na wyspę Shadow Moses, gdzie terroryści przetrzymują zakładników i dodatkowo mają pojazd Metal Gear, który ma możliwość wystrzelenia pocisków nuklearnych w dowolne miejsce na Ziemi. Znaczy może wystrzelić i mogą one dolecieć w dowolne miejsce na Ziemi. No i jest to taki, Snake zostaje wysłany, aby uwolnić tych zakładników, przy okazji oczywiście zniszczyć Metal Geara. Tam jest mnóstwo jakichś takich twistów, których nie będę zdradzał, bo zakładam, że niektórzy może jeszcze będą chcieli może zagrać. Natomiast różnice, bo niedawno kończyłem wersję Twin Snakes na GameCube'a i różnica pomiędzy tym a tym są ogromne i faktycznie pod kątem graficznym wiele osób zarzucało, że Twin Snakes ma gorsze cutscenki, znaczy bardzo przegięte te cutscenki, utrzymane w tonie filmów akcji. Co ciekawe, nie wiem czy sobie zdajecie sprawę, że to nie wyszło, co prawda Twin Snakes był robiony przez Silicon Knights, czyli twórców fantastycznego Legacy of Kain, Blood Omen, czy omawiany też z GameCube'a Eternal Darkness, że
Silicon Knights nie miało wpływu na to, jak będą wyglądać cutscenki, to sam Hideo Kojima zgłosił się do tego reżysera filmowego, który te scenki zaprojektował i to było za jego przyzwoleniem i za jego prośbą, żeby te cutscenki były właśnie bardziej nacechowane akcją, a nie była to decyzja oczywiście Silicon Knight. Niemniej jednak różnice pomiędzy tymi dwoma grami są dosyć spore. One oczywiście nadal tutaj nie mówię tylko o tej różnicy graficznej, ale ta wersja na PlayStation jest faktycznie taka trochę toporna i gra się w to dosyć, muszę przyznać, może nie ciężko, ale tak bardzo się ta gra zestarzała, jeżeli chodzi o to. Szczególnie widać to w cutscenkach, gdzie te tekstury mają mega niską rozdzielczość i wyglądają już tak naprawdę słabo. Ale też tutaj warto, że to była na PlayStation jedna z takich pierwszych gier wykorzystujących w pełni grafikę poligonalną, także też trzeba mieć to w pewien sposób na uwadze. Natomiast Hideo Kojima zastosował tutaj w Metal Gearze mnóstwo fantastycznych elementów, które z powodzeniem będą wykorzystywać kolejne gry, Siphon Filter, chociażby Tenchu czy Splinter Cell, czyli że jest to skradanka, tak, z fajnymi pomysłami, że można się czołgać, że można do pewnego problemu podejść na różne sposoby, że można uderzać w ścianę i zwabiać przeciwników, albo na przykład to, że przeciwnik może zobaczyć odciśnięte ślady na śniegu i pójść zobaczyć, czyje to ślady. To były niesamowite rzeczy, takie dające złudzenie, że sztuczna inteligencja w tej grze naprawdę działa. To były oczywiście sztuczki techniczne, ale sprawdzało się to znakomicie i działało to bardzo fajnie. Natomiast wspomnijmy, bo w sumie o tych superlatywach to nie ma co mówić, bo większość z Was Metal Geara zna i wie, że to jest bardzo dobra gra. Natomiast spróbuję się skupić na tych rzeczach, które zaczynały mi bardzo przeszkadzać w momencie grania. Przede wszystkim rzut kamery. Problem, który Metal Gear Solid miał aż do trzeciej części w Snake Eaterze i dopiero w tej wersji Subsistence to poprawiono, czyli że kamera pokazuje grę z góry. W momencie, kiedy przyklejamy się do ścian, kamera wtedy schodzi na dół i pokazuje Snake'a jakby w widoku takim standardowym third person perspective. Niestety ten widok z góry jest koszmarny, ponieważ bardzo często nie widać tak naprawdę nic, co jest przed nim w odległości 10 metrów, więc trzeba cały czas przełączać się w ten widok pierwszoosobowy. I to było aż do trzeciej części i chyba oni zdali sobie sprawę, że ta kamera już po prostu nie daje rady, bo w Snake Eaterze grało się przez to bardzo ciężko. I poprawili to z tym widokiem takim standardowym, ale muszę przyznać, że strasznie mnie to irytowało, gdy wchodzę do budynku, bo wiecie, to jest trochę tak, że wchodzisz do jakiegoś pomieszczenia i od razu przełączasz, powinieneś sobie przełączyć w tryb pierwszoosobowy, rozejrzeć się co gdzie jest i dopiero wtedy możesz, bo nie możesz się poruszać w tym trybie pierwszoosobowym. Także było to dosyć irytujące, muszę przyznać i nie tyle sprawiało mi trudność, co mnie dosyć denerwowało. Drugą rzeczą, która wyszła teraz po latach, jest sztuczne wydłużanie rozgrywki. Kojima zrobił to bardzo sprytnie, bo większość z Was nawet pewnie może nawet tego nie zauważyła. Zresztą ciężko tego nie zauważyć, ale może przymykaliśmy na to oko, że jest okropny w grze backtracking i jest on zrealizowany po prostu w taki chamski sposób, że to jest głowa mała. Uwaga, teraz spoiler dla tych, co jeszcze nie grali. Także mogą przewinąć sobie tam te 3 minuty do przodu. Jest taka scena, nie wiem czy pamiętacie, gdy dochodzimy do momentu, kiedy Sniper Wolf strzela do Meryl w takim długim korytarzu. No i tam mamy coś takiego, że trzeba tą Sniper Wolf zabić, no ale pokonać, ale trzeba znaleźć karabin snajperski. Więc po ten karabin snajperski musisz się wrócić kawał do tyłu, parę potężnych, dosyć sporych planż. Mając ten karabin, wracasz ponownie do tego miejsca, gdzie była postrzelona ta Meryl, zabijasz czy też pokonujesz Sniper Wolf, idziesz dalej i zostajesz pojmany. Zostajesz pojmany i wtrącony do więzienia, który znowu znajduje się w tym miejscu, gdzie niedaleko tego miejsca, w którym miałeś znaleźć snajperkę. I potem stamtąd znowu musisz pokonać tą samą trasę trzeci raz. A już chyba najgorzej to zostało zrobione, kiedy masz ten klucz PAL, do którego musisz wprowadzić te kody, które anulują wystrzelenie pocisku nuklearnego i te kody to jest karta, która
musimy wprowadzić kartę w 3 różnych temperaturach. Kiedy jest zimna, kiedy w temperaturze pokojowej, kiedy jest gorąca. I to jest ponownie ten moment, kiedy musisz biegać w tą i z powrotem, bo musisz najpierw wprowadzić jedną kartę, wrócić, zamrozić, wrócić, wprowadzić drugą kartę, potem iść do jakiejś lokacji, gdzie jest gorąco, poczekać chwilę i znowu wrócić. I to jest takie latanie w kółko 3 razy. Strasznie to było irytujące i muszę przyznać, że dzisiaj to mnie już doprowadzało, znaczy dzisiaj, jako grałem, to już mnie to doprowadzało do szału, ten element właśnie biegania w tą i z powrotem, ale jakoś w latach, gdy grałem w Metala i za pierwszym i za drugim razem jakoś to mi umknęło. Byłem chyba tak zaaferowany tym wszystkim, co zostało przygotowane, że zupełnie na to nie zwracałem uwagi, natomiast teraz już mnie to strasznie irytowało. Strasznie mnie to irytowało i było to no takie sobie. No inna sprawa jeszcze ze strzelaniem, które właściwie strzelanie jest zrobione tak, że strzelasz w widoku od góry, bo z widoku pierwszoosobowego nie masz widoku z pistoletu, więc musisz się cały czas przełączać. No to jest masakra, nie? Parę rzeczy wydaje mi się, że można było zrobić lepiej i one zostały poprawione w Twin Snakesie. I wyszło to zdecydowanie w grze na dobre. Natomiast to nadal jest bardzo dobra gra, nadal z fantastyczną fabułą i no widać tutaj ile pracy weszło i jakimi magikami byli twórcy, czy też Konami, zespół Konami, aby zrobić taką grę na PlayStation. Polecam tutaj, co prawda nie mam linka, byście musieli sobie gdzieś to na Google'ach, polecam, ale nie wiem gdzie to znaleźć tak naprawdę. Znalazłem taki artykuł gościa, który pracował przy konwersji Metal Geara z PSX na PC-ta. I on tam w bardzo techniczny sposób ogólnie opisywał, ale w większości polegało to na tym, że wiele rzeczy, które było zrobione, oni nie mieli pojęcia jak to działa. Nie mieli pojęcia jak to w ogóle działa i jak to jest zrobione, że to działa. I właśnie tam on opowiadał, znaczy tam było takie w sumie techniczne, ale dosyć ciekawe rzeczy, to odnośnie muzyki, właśnie odnośnie przygotowania modeli. Naprawdę fantastyczna rzecz poczytać, jak myśl japońska game devu jest inna, potrafią myśleć w bardziej nieszablonowy prawdopodobnie sposób niż na przykład Amerykanie czy Europejczycy, przynajmniej w tamtym czasie. I udało im się stworzyć grę, która pod kątem technicznym dzisiaj zachwyca i to jest gra, która chyba w żadnej grze się nie udało, tak zaawansowanej grze pod kątem i graficznym i ogólnie tam tych możliwości zrobić na PlayStation w pełnej grafice 3D. Możliwe, że Tenchu, ale w Tenchu niestety nie grałem z PlayStation, także tutaj się nie wypowiem, ale Metal Gear Solid był naprawdę takim technicznym arcydziełem i ten artykuł tego gościa, który pracował przy tej konwersji, tylko to potwierdza, że oni faktycznie wiedzieli co robią. Niemniej, dzisiaj to nadal fajna gra, nadal dobry tytuł. Jeżeli, nadal tutaj też mnie nie zlinczujcie, jeżeli miałbym wybrać pomiędzy wersją PlayStation a wersją na GameCube, wybieram tą wersję na GameCube. Parę rzeczy zostało poprawionych, ładniejsza oczywiście też grafika. No i przyznam szczerze, że ta gra z PlayStation jest mocno taka archaiczna i to niestety widać. Dodatkowo jeszcze na wersji PC-towej były dodane VR Mission i VR Mission na PlayStation były dodane osobno, chociaż w japońskiej wersji pojawiła się jeszcze japońska wersja gry Metal Gear Solid Integral, czy też ona się pojawiła na amerykańskim rynku, nie pamiętam, i były te dwie właściwie dodatki, były w jednej misji. No i tutaj muszę niestety wylać wiadro żółci i po prostu ponarzekać. VR Missions to jest absolutnie i najbardziej chamski skok na kasę, jaki widziałem. Mamy co prawda tutaj 300 tych misji, które sprawdzą nasze umiejętności w skradaniu się, w walce itd. Misji, które dzieją się w wirtualnej rzeczywistości. I ta wirtualna rzeczywistość wygląda tak, że masz postacie chodzące po tle złożonym jakichś z niebieskich kwadratów. W ogóle wygląda strasznie koszmarnie i muszę przyznać, że nie rozumiałem w ogóle, po co ktokolwiek to kupuje i komu by się chciało kończyć te 300 misji. W wersji na PC było tak, że te VR Mission były od razu w zestawie, więc kupując grę miałeś od razu na drugiej płycie, na jednej płycie była gra, na drugiej płycie, o ile dobrze pamiętam, były chyba te misje VR jakoś tak.
Nie poświęciłem więcej niż chyba 10 minut, bo stwierdziłem, że to jest tak głupie, że szkoda mi na to czasu i to faktycznie te misje takie, no nadal uważam, że one są kiepskie, że to jest taki totalny skok na kasę i wygląda to dosyć słabo. Tam oczywiście były jakieś bonusy, można było jakieś zdjęcia robić lachonom, ale to było takie po prostu słabe, że głowa mała, nie? I dzisiaj nadal stwierdzam, że to jest dosyć kiepskie, chociaż parę rzeczy tutaj w sumie oni mieli parę fajnych pomysłów, bo o ile dobrze pamiętam, dodatek, tu od razu wspomnę, dodatek wymagał podstawki, inaczej się ta gra nie odpalała, ale tu było coś takiego, albo mi się to przyśniło, ale że można przejść całą grę w trybie pierwszoosobowym dzięki temu dodatkowi. Coś takiego chyba było. Jestem aktualnie przed pisaniem scenariusza do Metal Gear Solid dla Esport TV, także jeszcze tego też nie zrobiłem researchu odnośnie tego, ale coś takiego chyba było. Niemniej jednak te Virtual Missions, no straszne dziadostwo. No oczywiście najlepszy, nie miało się to co równać z podstawką, i było trochę tak, żeby przedłużyć jeszcze żywotność i posprzedawać trochę tych Metal Gearów i jeszcze dodatkowo kasę zarobić na tych misjach dodatkowych, ale w mojej opinii było one dosyć kiepskie i niewarte uwagi. Chociaż pewnie znajdą się ludzie, którzy będą zachwyceni, ale ja niestety te wirtualne misje, one się pojawiły chyba w jakichś innych jeszcze Metal Gear, chyba w 2 też było, też mi się to strasznie nie podobało. Niemniej dzisiaj nadal Metal Gear Solid zachwyca fabularnie, graficznie straszy, ale to grzech nie znać jednej z najważniejszych gier w branży, która wprowadziła tak rewolucyjne zmiany, że zmieniła właściwie grową branżę na zawsze. Hideo Kojima dzięki tej części Metal Gear Solid stał się celebrytą. Jest dzisiaj jedną chyba z najbardziej rozpoznawalnych postaci w branży gier wideo. Zasłużenie swoją drogą. Całkowicie. I grzech byłoby nie znać jego, może nie pierwszego, trzeciego dzieła, bo jest to trzecia część tak naprawdę Metal Gear, ale powiedzmy te dwie pierwsze, które pojawiły się na MSX i MSX2, to już takie są mocno archaiczne i ciężko się w to gra. Natomiast ta trzecia część to już jest ta pierwsza część Metal Geara, która wyszła w 3D. No i warto ją znać. Jeżeli nawet nie tą wersję, to dla osób, które odrzuca ta grafika, polecam wersję na GameCube'a, która, tu jeszcze raz powtórzę, dla mnie jest lepsza. Bardziej mi się podobała. No, także to był drugi materiał o tej samej grze tak naprawdę i jeszcze jeden materiał obejrzycie o Metal Gear Solidzie, o historii powstania Metal Gear Solid na PlayStation, ale to oczywiście ten interwał czasowy pomiędzy tymi filmami będzie dosyć spory, także nie martwcie się, to nie będzie tak, że jutro już wrzucę ten materiał ze sportu, także cierpliwości. No dobra, to tyle. Dajcie znać, co wy myślicie dzisiaj o Metal Gear Solid. Czy nadal ta gra zachwyca, czy już te archaizmy sprawiają, że gra jest praktycznie niegrywalna i ciężka w odbiorze. Ciekawy jestem, jak fani nawet Metal Geara to odbierają dzisiaj, bo często patrzymy na te gry przez taki pryzmat nostalgii i mówimy, co on gada, przecież ta gra była taka dobra, tylko że grałeś tą grę 20 lat temu, więc prawdopodobnie, czy tam 17 lat temu, czy tam, no albo i 19 i prawdopodobnie twoje wyobrażenie o tej grze jest o wiele inne niż by było w rzeczywistości, gdybyś w to zagrał. Ale jestem ciekawy, co myślicie. Czy nadal uważacie, że Metal Gear Solid 1 w wersji na PlayStation jest warte zagrania, czy lepiej jednak skusić się na Twin Snakesa? Czy lepiej w ogóle sobie odpuścić i zacząć grać od części trzeciej, drugiej, czy cokolwiek? Czekam na wasze opinie oczywiście na temat Metal Gear Solid w wersji na PlayStation. To tyle. Pozdrawiam was, Energik. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.